Cześć! W tym filmie odwiedzamy jedną z 9 azorskich wysp, São Miguel. To niewielki skrawek lądu niemalże na środku Atlantyku, pełen przepięknej roślinności, niesamowitych powulkanicznych krajobrazów z opuszczonym hotelem na jednym z nich. Zapraszam! Zanim przeniesiemy się na Azorską Wyspę, to tak dosłownie w skrócie przedstawię, jak wyglądał nasz cały plan podróży, skupiony tym razem na Portugalii, bo Azory to archipelag należący do tego państwa. Może ktoś z Was będzie chciał podążyć podobną drogą do naszej, bo w tą 9-dniową podróż wybrałem się z moją drugą połówką. I nie jest to ten kolo w japonkach. Niestety bezpośrednich połączeń lotniczych z Krakowa na Azory nie było, więc kupiliśmy lot do Lizbony, w której zaplanowaliśmy pierwsze 3 dni. Było spacerowanie po zabytkowej części miasta, wożenie się zabytkowymi tramwajami, skorzystaliśmy też ze słynnych zabytkowych wind, również tych w formie kolei linowo-terenowych. Rzuciliśmy okiem na kolekcję damskiej bielizny. Były też militarne zabytki z XVI wieku i trochę lokalnego, przepysznego jedzenia. Udaliśmy się również pociągiem do Sintry, to miasto położone w dystrykcie Lizbony, w którym znajduje się kilka pięknych pałaców. My zwiedziliśmy 2 z nich, słynny Quinta de Regaleira, pełen tajemnic i masońskich symboli, gdzie w ogrodach znajduje się zagadkowa studnia inicjacyjna. To odwrócona wieża, po której schodzi się w głąb ziemi. Byliśmy w drugiej połowie września i pogoda potrafiła być już nieco kapryśna, więc kolejny pałac, Pałac Pena, przyszło nam zwiedzać już w deszczu. Po tych intensywnych 3 dniach przyszedł czas, by odbyć lot ze stolicy Portugalii na największą azorską wyspę, São Miguel, na której to skupimy się w tym filmie. Później z São Miguel polecieliśmy do Porto, gdzie też spędziliśmy trochę czasu i następnie do Krakowa, ale o tym na końcu, bo Hawaje Europy czekają. Azory to archipelag 9 wysp wulkanicznych na Oceanie Atlantyckim. Można powiedzieć, że tutaj kończy się Europa, bo są to najbardziej wysunięte na zachód zamieszkałe europejskie wyspy. Od kontynentalnej Europy dzieli je około 1500 km. Wyspa São Miguel jest największą z nich, ale nie jest to też jakaś wielka wyspa. Ma około 65 km długości i 16 szerokości. Liczba mieszkańców to około 140 000. Po wylądowaniu idziemy odebrać zarezerwowany wcześniej samochód. Rezerwacji auta, jak i wszystkich noclegów dokonywaliśmy z wyprzedzeniem przez Booking. Wypożyczalnia mieści się na lotnisku, więc jest to bardzo wygodne. A oto nasz pojazd na najbliższe dni. Nie jest to motocykl ani inny jednoślad, do których widoku zapewne przyzwyczaili się moi stali widzowie, ale zapewniam, że krętych dróg to tutaj nie zabraknie. W końcu nazwa kanału zobowiązuje. Samochód wydaje się też bardziej rozsądną opcją. Pogoda bywa bardzo kapryśna, potrafi zmieniać się kilka razy dziennie. Raz słońce, raz deszcz, często też mgły. Każdy Anglik z pewnością poczuje się tutaj jak w domu. Nas przywitało piękne słońce i z lotniska udaliśmy się prosto do najbliższej otwartej kawiarni, jaką znaleźliśmy na mapie Google. Z internetem nie ma tu problemu, normalnie działa europejski roaming. Pierwsza azorska kawa i to z takim widokiem. Dochodziła godzina 9, tak naprawdę byliśmy na tej wyspie dopiero godzinę i już wiedzieliśmy, że to jedno z tych miejsc, do których będziemy chcieli kiedyś wrócić. Są takie miejsca, że czujesz to od razu, miejsca, których energia harmonizuje z Twoją w tak wyjątkowy sposób. Ja osobiście miałem tak, że oglądając zdjęcia i filmy stąd jeszcze przed przyjazdem, to myślałem sobie, jak tu ładnie i nic więcej, ale dopiero będąc tutaj mogłem to poczuć i to od razu. Czy każdy poczuje to samo? Tego nie wiem, dlatego trzeba podróżować i sprawdzać, innego sposobu nie znam. Czekają nas 3 noce tutaj. Niby krótko, ale wyspa nie jest duża, więc bez problemu przejeździmy ją wzdłuż i wszerz, odwiedzając wszystkie najciekawsze miejsca. Ale zaczniemy od jednego z chyba najbrzydszych. Udajemy się właśnie w okolice jeziora Lagoa Verde, nad którym wznosi się przepięknie usytuowany hotel Monte Palace.
Hotel jest opuszczony od 2011 roku, ale jego historia sięga lat 80. Został otwarty z pompą w 1989. Duży i luksusowy 5-gwiazdkowy hotel był prawdziwą noclegową perłą tej wyspy. Po zignorowaniu tablic z napisem zakaz wstępu i wygramoleniu się przez zarośla wchodzimy do środka z ogromną satysfakcją i dreszczykiem emocji, które szybko pryskają, widząc, że nie my jedyni i w dodatku wszyscy tu weszli sobie wygodnie przez otwarte główne wejście, a nie jak my gdzieś przez krzaki wspinając się po murku. Jak coś, to wejście główne jest od południowo-wschodniej strony. O, tutaj. Hotel jest przepięknie położony z niesamowitymi widokami, zwłaszcza z pokoi po północnej stronie. Każdy pokój posiadał swój prywatny balkon. Znajdowały się tu również duże luksusowe apartamenty oraz apartament prezydencki. Nie zabrakło również barów, sal konferencyjnych, pokoi gier czy klubu nocnego, ale niestety zabrakło samych gości i hotel został zamknięty zaledwie po 19 miesiącach funkcjonowania na początku 1991 roku. Od tego momentu nie funkcjonował, ale też nie był dostępny z zewnątrz. Był zamknięty bez personelu, strzeżony przez ochronę 24 godziny na dobę przez kolejne 20 lat. Część wyposażenia została zabrana, a to co zostało powoli niszczało. Po latach dachy zaczęły przeciekać, a we wnętrzach pojawiać się wilgoć. Ochrona zgłaszała to, ale właściciel hotelu nie reagował. W 2011 roku przestał też opłacać strażników. Ci, nie otrzymując wynagrodzenia, odeszli. Długo nie trzeba było czekać i obiekt zaczęto rozkradać z tego, co miało jakąkolwiek wartość lub nadawało się do ponownego wykorzystania, jak na przykład marmurowe wykończenia. Wandale również zrobili swoje, wybijając szyby i niszcząc wnętrza. Lokalne władze zdecydowały się usunąć wszystkie okna i to, co po nich zostało, by nie zagrażały bezpieczeństwu wchodzących do środka, zarówno turystów, jak i lokalsów, mimo że obowiązuje tu zakaz wstępu. Obiekt ten to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji tej wyspy i to nie tylko dla fanów urbexu, bo potrafią tu wchodzić całe rodziny z dziećmi. Nasuwa się pytanie, dlaczego taki hotel się nie przyjął, dlaczego zdecydowano się na tak śmiałą i nieprzemyślaną inwestycję, luksusowy obiekt, który działał zaledwie 19 miesięcy, przynosząc tylko straty. Odpowiedzią może być fakt, że Wyspy Azorskie nawet dziś nie stanowią jakiegoś bardzo popularnego kierunku turystycznego, a na przełomie lat 80. i 90. turystyka tutaj dopiero raczkowała, a tych zamożnych, mogących pozwolić sobie na nocleg w 5-gwiazdkowym standardzie było tutaj zapewne jak na lekarstwo. Zwłaszcza, że obiekt, mimo że luksusowy, to nie spełniał wszystkich zachcianek tego typu klienta. Nie posiadał basenów, kortu, siłowni czy kina. Plaży w pobliżu też nie ma, a do najbliższego miasteczka jest ponad godzina drogi z buta. Otoczenie hotelu to piękna przyroda i piesze szlaki, ale to nie wystarczyło. Azory słyną z pięknych tras trekkingowych i niesamowitej roślinności. Na São Miguel zobaczymy też plantacje herbaty oraz plantacje ananasów. Zaglądniemy również do stolicy i zrelaksujemy się w gorących źródłach, ale teraz czas najwyższy coś zjeść. Kierujemy się więc za głosem żołądka. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć, że Azory słyną z wyśmienitych burgerów i steków. O tych drugich mówi się, że to najlepsze steki w Europie. Bydło stanowi tu podstawę gospodarki. Na każdych 3 mieszkańców Azorów średnio przypada jedna krowa. Około 30% całego portugalskiego nabiału pochodzi właśnie stąd. Jest on również eksportowany do innych krajów. Mleko od azorskich krów, jak i wołowina uchodzą za te najwyższej jakości. Azory to taki raj dla krów, krowie niebo czy też wyspy szczęśliwych krów, jak to woli. Łagodny klimat, świeże powietrze i obfite opady deszczu sprawiają, że pastwiska są pełne soczystej zielonej trawy przez cały rok. Smutna krowa w takich warunkach tutaj to nie do pomyślenia. Szczęśliwi również my, bo burgery były przepyszne. Wzięliśmy te z ananasem. I to jest w sumie dobry moment, żeby zrobić coming out i obnażyć się z największego sekretu ukrywanego latami. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się kiedyś, kto zamawia pizzę hawajską, to też my. Nie rozumiem, skąd te wszystkie memy.
Najedzeni dojeżdżamy do jednego z krańców wyspy, gdzie znajduje się punkt widokowy. Jeden z wielu na tej wyspie. Są one nieodłącznym elementem tutejszych dróg, zwłaszcza tych biegnących wzdłuż wybrzeży. Nazwy odwiedzanych przez nas miejsc wyświetlają się na bieżąco na ekranie, także bądźcie czujni, bo takie informacje pojawiają się w każdym moim filmie, a i tak zawsze znajdą się osoby, które pytają o nie w komentarzach. Nazwy te znajdziecie również w opisie pod filmem, jak i inne przydatne informacje, więc tam też warto zaglądać. Na końcu filmu przedstawię również tak z grubsza koszty całego naszego wyjazdu. Tymczasem dojeżdżamy do Setesidades. To kompleks starowulkaniczny i nazwa miejscowości znajdującej się w jego ogromnym kraterze. Zarys wulkanu widać dobrze na mapie w widoku satelitarnym 3D. Kształtował się on tysiące lat temu. W kraterze tym znajdują się najatrakcyjniejsze jeziora tej wyspy, które dopiero co podziwialiśmy z okien opuszczonego hotelu wybudowanego na stożku tego starowulkanu. Charakterystycznym obiektem w Setesidades jest kościół świętego Mikołaja, wybudowany w 1849 roku. Opuszczamy tą sympatyczną miejscowość, przejeżdżając przez kamienny most w miejscu łączenia się jezior Lagoa Verde i Lagoa Azul, czyli Jeziora Zielonego i Jeziora Niebieskiego. Wspinamy się krętą drogą, której pobocza gęsto porośnięte są charakterystycznymi dla tych wysp hortensjami. I to jest mały minus przyjazdu tu we wrześniu. Hortensje już przekwitły, wiosna to bezdyskusyjnie wizualna uczta, gdy kwiaty te czarują swoimi kolorami, tworząc wzdłuż drogi przepiękne, błękitne korytarze. A oto kolejny z punktów widokowych na wspomniane wcześniej jeziora. Następnie wróciliśmy tą samą drogą, pojeździliśmy trochę po okolicy, również po delikatnych szutrach. Bocznych dróg tutaj nie brakuje, czasem warto po prostu dać ponieść się ciekawości i zgubić się w nich. Choć zgubić się tutaj nie jest łatwo, bo takie dróżki wcześniej czy później doprowadzą nas do jakiejś główniejszej drogi. Można też w każdej chwili wyciągnąć telefon i odpalić nawigację Google. W pewnym momencie zostawiliśmy samochód i udaliśmy się po prostu na spacer, a ten w takich okolicznościach to samo zdrowie. Powietrze jest tutaj wyjątkowo świeże, Azory to jedno z najczystszych miejsc na świecie, nie ma tu w pobliżu fabryk czy jakiegoś wielkiego przemysłu. Jadąc już w kierunku naszego noclegu, zatrzymujemy się na chwilę pod odrestaurowanym wiatrakiem typu holenderskiego. Zbudowany został na przełomie XVIII i XIX wieku. Niegdyś wykorzystywany w młynarstwie, obecnie jeden z niewielu zachowanych na wyspie. Następnie odwiedzamy kolejny punkt widokowy i czas najwyższy zameldować się w pokoju. Po drodze zrobiliśmy też zakupy na kolację. A tak prezentuje się nasza azorska baza wypadowa, w której spędzimy 3 najbliższe noce. Nocleg ten wyszedł nas łącznie niecałe 500 zł. Znajduje się na terenie gospodarstwa, gdzie dla gości przewidziano oddzielny budynek z przestronną kuchnią do ich dyspozycji. Miejsce z fajnym klimatem. Jedynym minusem była wspólna łazienka znajdująca się na dole, gdzie nasz pokój był tym najbardziej oddalonym od niej. A tak spędziliśmy wieczór. Moja wspaniała kobieta przygotowała kolację i nasz pierwszy azorski dzień dobiegł końca. Chcąc odwdzięczyć się za ten wczorajszy pyszny posiłek, ja przyrządziłem dziś gorące napoje. Zawsze powtarzam, że kluczem do szczęśliwego związku jest równowaga w kuchni. No dobra, żeby nie było, oczywiście po wczorajszej kolacji też pozmywałem.
A teraz jedziemy na jedną z najładniejszych tutaj tras trekkingowych. Przemieszczając się po tej wyspie zauważyliśmy coś takiego, że przez większość czasu sprawia ona wrażenie, jakby w ogóle nie było tu żadnych turystów. Drogi puste, żadnych tłumów, ale trafisz na jakieś popularne, charakterystyczne miejsce i lekkie zdziwienie. Stado turystów, jakby wszyscy się umówili i przyjechali o tej samej porze w to samo miejsce. Tak było wczoraj pod opuszczonym hotelem Monte Palace oraz na głównym parkingu przed wejściem na szlak, pod który właśnie podjeżdżamy. Zobaczcie teraz wczorajsze ujęcie z tego samego miejsca. Dziś jest mgła i to chyba wystarczyłoby wszystkich zniechęcić. Parking pusty, a dochodzi godzina 11, więc nie jest jakoś wcześnie. Lepiej dla nas, tłumy to nic fajnego, a ta mgła dodaje tylko klimatu. Ale nie ukrywam też, że jesteśmy pełni optymizmu, licząc na to, że gdy już dojdziemy na górę, to słońce i wiatr trochę tę mgłę rozgoni i będzie jednak coś widać. Dobra, nic tu nie widać. Na szczęście to jeszcze nie był koniec szlaku, więc dreptamy dalej. Jeden z najładniejszych punktów widokowych na ten cały krater z jeziorami to raptem 25 minut od parkingu, idąc bardzo przyjemnym szlakiem. Jesteśmy już prawie na miejscu. Mgła ogranicza widoczność, ale i tak jest to wyjątkowy widok. Jak zwykle muszę podkreślić, że nagranie z kamerki w ogóle nie oddaje tego co na żywo. Na pierwszym planie dwa niewielkie jeziora, Lagoa Rossa i Lagoa de Santiago, natomiast dalej w tle największe jezioro tej wyspy, Lagoa Azul, które kilkukrotnie podziwialiśmy wczoraj z różnych miejsc. Ale to nie koniec naszej przechadzki, zaraz udamy się gdzieś tam, na kolejny punkt widokowy. Spacer w otoczeniu tutejszej przyrody, przy tym niewiarygodnie rześkim i świeżym powietrzu, to istna rozkosz dla takich mieszczuchów jak my. Krakowskie powietrze przy tym to gaz bojowy. Zresztą patrzcie tylko na tę zieleń, to płuca tej wyspy. Po kilkudziesięciu minutach docieramy do kolejnego punktu widokowego. Spacerujemy po stożku starowulkanu, więc zastygłej lawy tu całkiem sporo. Ostatni raz patrzymy na te jeziora, bo zaraz wrócimy do auta i udamy się na wschodnią część wyspy sprawdzić, czym tam nas zaskoczy. Taka przejażdżka kładami to zapewne też fajna atrakcja. Schodzimy jeszcze do Lagoa do Canario, niewielkiego jeziora w pobliżu parkingu. Zbliżając się do samochodu mijamy grupki turystów. Udało nam się idealnie, tak jak lubimy, na przekór tłumowi. Parking zapełniony, a droga, która 2 godziny temu była absolutnie pusta, też jest pełna zaparkowanych aut. Nawet krowy wybrały się na trekking. Uciekamy stąd. Skoro wszyscy tu, to my gdzie indziej. Niewiele później, raptem kilkanaście kilometrów dalej, pogoda już zupełnie inna. To absolutnie normalne na tych wyspach. Tu nikt nie patrzy na prognozę pogody w przód, nawet na jeden dzień w przód, bo wszystko może się totalnie zmienić w ciągu 1 godziny. Tu pogodą żyje się na bieżąco. Wychodzi słońce, to wychodzi się z domu, a gdy zaczyna padać, to do auta i z powrotem do domu albo do restauracji. Wszędzie jest blisko. Przyjechaliśmy na jedną z 2 azorskich plantacji herbaty. Podstawą jest tutaj naturalna uprawa bez użycia pestycydów. Liście zbierane są ręcznie i przetwarzane tradycyjnymi metodami.
Obydwie plantacje herbaty znajdujące się na São Miguel są ostatnimi tak dużymi europejskimi plantacjami, a wiele źródeł podaje, że to w ogóle jedyne plantacje w Europie. W kontynentalnej Europie znajdziemy wprawdzie malutkie uprawy, bardziej zwane ogrodami herbacianymi, jak na przykład ta w Szwajcarii, ale to ewenementy, ponieważ w europejskich warunkach uprawa herbaty jest trudna i po prostu nieopłacalna. Azorski klimat dużo bardziej sprzyja tym roślinom, ale opłacalność również nie jest wysoka. Ten biznes tutaj utrzymuje się z pasji i tradycji, a sprzedaży herbacianego suszu najbardziej sprzyja fakt, że jest to herbata z Azorów. Jakby nie patrzeć, produkt niszowy. W szczytowym momencie na przełomie XIX i XX wieku na Azorskich Wyspach działało w sumie aż 14 plantacji, które łącznie zajmowały 300 hektarów, produkując blisko 250 ton suszu rocznie. Zostały tylko dwie, ponieważ niskie koszty produkcji herbaty w Azji i Afryce oraz zmiany w prawie celnym sprawiły, że biznes ten przestał być rentowny na dużą skalę. Na koniec udajemy się do głównego budynku, gdzie działa sklep i kupujemy 2 opakowania tej wyjątkowej herbaty. Bardzo to przyjemne, gdy mogę teraz taką prosto z Azorów sobie zaparzyć i popijać, montując ten film. Zwłaszcza, że mamy właśnie styczeń i za oknem zima. Ale wracając do września 2024, ruszyliśmy dalej w stronę wschodniego wybrzeża. Po drodze zatrzymujemy się w parku natury z kilkoma wodospadami. Oto jeden z tych najbardziej okazałych, ale kolejne znajdują się bardzo blisko i to w wyjątkowo pięknym otoczeniu przyrody. To przepięknie urządzony wąwóz, w dole którego płynie strumień. W zabudowaniach tych znajduje się bar, ale też obiekt noclegowy. Niestety noc tutaj do najtańszych nie należy, ale obudzić się z takimi widokami to zapewne coś wspaniałego. Mówi się, że kobieta zmienną jest, ale azorska pogoda niejedną kobietę może zawstydzić. Znowu pojawiły się chmury, a wraz z nimi deszcz, który przyniósł przepiękną tęczę. Zrobiliśmy kilka zdjęć i dalej w drogę. Tym razem zatrzymujemy się zobaczyć niewielki park wraz z punktem widokowym. Przygotowaliśmy się na takie warunki. Oprócz peleryn przeciwdeszczowych zabraliśmy z Polski też parasol. Jeśli wybierasz się na Azory nawet na kilka dni, to masz jak w banku, że deszcz cię tutaj nie ominie. Na szczęście większość opadów tak szybko jak się pojawiła, tak szybko przemija. Jednak ten będzie nam już towarzyszył do wieczora. Kontynuując objazd wschodniej części wyspy, wracając już powoli w stronę naszego pokoju, zatrzymujemy się w mieście, przez które przejeżdżamy. Ekspresowy spacer pod parasolem i wchodzimy do najbliższej czynnej restauracji, a raczej baru. A że od kilku dobrych godzin chodziła za nami pizza, to innej kolacji być nie mogło. Do noclegu wracaliśmy już po ciemku. Czas dobrze się wyspać, bo przed nami ostatni, 3. dzień na Azorach. Pasuje dobrze go wykorzystać. Na rozruch kawa i herbata i w drogę! Ten dzień postanowiliśmy zacząć na słodko, bo właśnie jedziemy do jednej z tutejszych plantacji ananasów, a te azorskie słyną ze swojego intensywnego smaku i słodkości. To kolejna dość niezwykła jak na Europę uprawa, na tej kontynentalnej niemalże niespotykana, bo podobnie jak z herbatą nieopłacalna. Za to tutaj takich plantacji jest zaskakująco dużo, większość z nich nie jest udostępniona do zwiedzania, ale kilka takich się znajdzie. My jesteśmy na jednej z nich, która znajduje się w mieście Ponta Delgada, stolicy wyspy São Miguel. Znajduje się tu kilkanaście szklarni, gdzie można obserwować wzrost ananasów w różnym stadium zaawansowania. Tych azorskich nie uprawia się na wolnym powietrzu ze względu na klimat. Rosną też 2, a nawet 3 razy dłużej niż te z Ameryki Południowej, bo średnio jest to około 20 miesięcy. Są też od nich mniejsze, droższe, ale też różnią się smakiem, są słodsze.
Ananas, podobnie jak nabiał czy wołowina, odgrywa ważną rolę w tutejszej kuchni, jest elementem wielu dań. Ananas dotarł na Azory w XIX wieku z Ameryki Południowej, a jego uprawa szybko stała się popularna. Oprócz soków, potraw czy deserów, bez problemu kupimy tu ananasowe piwo, likier, dżem, a nawet kosmetyki z wyciągiem z tego owocu. To wszystko najlepiej szukać u źródła, czyli w sklepie na takiej plantacji. My oczywiście spróbowaliśmy samego oryginalnego azorskiego ananasa, jak i soku oraz ananasowych lodów. Pyszności! W tutejszych sklepach spożywczych czy marketach sprzedawane są również ananasy importowane, głównie z Ameryki, czyli takie same jak te dostępne w sklepach w Polsce i są one tańsze, więc warto mieć to na uwadze, jeśli zależy nam na tych lokalnych. A skoro już byliśmy w stolicy, to postanowiliśmy wjechać nieco w głąb miasta. Ponta Delgada to nie tylko stolica wyspy São Miguel, ale całego archipelagu. Słowo stolica może się kojarzyć z wielką zatłoczoną metropolią, ale tutaj to co innego. Mimo że to największe azorskie miasto, to jego wielkość jest proporcjonalna do wielkości samych wysp i nie przytłacza. Zaparkowaliśmy pod kościołem Świętego Józefa. Tutaj obowiązuje strefa płatnego parkowania. Co ciekawe, taki sam typ parkometru można spotkać u nas w Polsce. Bloczek zostawiony i idziemy na szybki obchód okolicy. Znajduje się tu sanktuarium Pana Świętego Chrystusa Cudów i przyjemny ryneczek otoczony drzewami. Wszystko to ulokowane jest przy nabrzeżu portowym, a tam z kolei wznosi się XVI-wieczny fort Świętego Błażeja. Wejść na jego teren i pospacerować po zabytkowych murach można bezpłatnie. Następnie postanowiliśmy tak po prostu zgubić się w jakichś uliczkach. Nie na długo, bo czasu mało, a tyle jeszcze do zobaczenia. Tu muszę przyznać rację mojej kobiecie i bijąc się w pierś powiedzieć, że myliłem się co do Azorów. Ona od początku chciała spędzić tutaj 5 dni kosztem krótszego pobytu w Lizbonie i Porto, a ja upierałem się, że 3 dni wystarczą, bo na pewno będzie cały czas padać. Okazało się, że deszczu nie doświadczyliśmy dużo, a wyspa ta na żywo oczarowała nas. Także panowie, warto czasem słuchać tych naszych kobiet. Niekiedy kobiecy instynkt wygrywa z męską logiką. Ale tylko niekiedy. Dojechaliśmy właśnie do kaplicy Matki Bożej Pokoju. Urzeka nie tylko jej położenie, ale cała wyjątkowa architektura, począwszy od charakterystycznych schodów zdobionych obrazami z typowych dla Portugalii niebieskich płytek, których zwieńczeniem jest sam budynek kaplicy, powstały w 1764 roku na miejscu wcześniejszej, która została wzniesiona w XVI wieku, ale nie przetrwała trzęsienia ziemi. Nie omieszkaliśmy zrobić również zdjęcia, a to, jak i inne fotografie z Azorów, Lizbony oraz Porto możecie zobaczyć na moim Instagramie, do którego obserwowania serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w opisie pod filmem. A my jedziemy do kolejnej sztandarowej azorskiej atrakcji, która mieści się w miejscowości Furnas. Ale zanim tam dotrzemy, to najwyższy czas powiedzieć coś o samej nazwie archipelagu – Azory. Skąd ona się wzięła? Teorie przedstawione przez historyków są dwie. Popularniejsza mówi o tym, że nazwa wywodzi się od portugalskiego słowa Azor, oznaczającego jastrzębia, widniejącego obecnie na fladze regionu. Miał to być ptak, który zwrócił uwagę odkrywców przybyłych na te wyspy, ale później okazało się, że gatunek ten nigdy nie występował na tych wyspach i prawdopodobnie pomylono go z innym podobnym z rodziny jastrzębiowatych. Ale nazwa już zdążyła się przyjąć i tak już zostało. Natomiast druga teoria łączy nazwę Azory ze starym portugalskim słowem Azores, które oznacza liczbę mnogą od słowa niebieski, co może nawiązywać do otaczającej archipelag wody o intensywnym błękitnym odcieniu. Zwróćcie uwagę na te kłęby pary wodnej unoszące się po prawej stronie. To miejsce oznaczone jest na mapie jako Caldeiras, znajdujące się w miejscowości Furnas. Jest to rejon wulkanu o tej samej nazwie, w którym nie brakuje aktywnych gorących źródeł, kotłów z bulgoczącą wodą i błotem, czy jak to woli otworów geotermalnych.
Oprócz doznań wizualnych i słuchowych, jak gęste kłębowiska pary i bulgot, dochodzą też doznania zapachowe. Po prostu intensywnie wali tu zgniłymi jajami. Ale szybko udało nam się do tego przyzwyczaić. Nie jest to też rodzaj zapachu, który powodowałby odruch wymiotny czy coś podobnego. To jedno z tych miejsc, gdzie można dobitnie poczuć, że znajdujemy się na wyspie wulkanicznej. Azory geograficznie leżą na styku trzech głównych płyt tektonicznych: północnoamerykańskiej, euroazjatyckiej i afrykańskiej. Można tutaj kupić kukurydzę gotowaną w jednym z takich geotermalnych kotłów. Udaliśmy się również nad pobliskie jezioro Lagoa das Furnas, gdzie gary z warzywami i mięsem umieszcza się w takim oto kotle i zasypuje na kilka godzin. Nazywa się to gotowaniem na wulkanie. Takie dania można zjeść w znajdującej się obok restauracji. My niestety przyjechaliśmy tuż po wydaniu posiłków, a na kolejne trzeba było długo czekać, na co nie mieliśmy czasu. Rzuciliśmy więc okiem na okolice, na spacerującą sobie wśród drzew gęś i pojechaliśmy na azorskie burgery. Te nie zawodzą. Jak już wspominałem, w tutejszej gastronomii celebruje się lokalną wołowinę, podkreślając jej pochodzenie. Następnie udaliśmy się na relaks w basenach termalnych. Na wyspie znajduje się ich kilka. My wybraliśmy Poça de Dona Beija. Musieliśmy wcześniej dokonać rezerwacji online z 2-godzinnym wyprzedzeniem, ale z tym bywa różnie. Zależy od pogody i zainteresowania. Niekiedy uda się wejść od razu, a niekiedy trzeba rezerwować nawet dzień wcześniej. Obiekt elegancki, wszystko jest jak trzeba. Wygodne przebieralnie, łazienka z prysznicami i osobna szafka dla każdego gościa. Do dyspozycji jest kilka basenów termalnych o różnych głębokościach. Woda we wszystkich ma taką samą temperaturę, około 39 stopni. Jest ona bogata w żelazo, stąd to charakterystyczne miedziano-brązowe zabarwienie, pięknie kontrastujące z otaczającą zielenią. Idealny relaks po całym dniu zwiedzania, zwłaszcza w chłodniejsze popołudnie. To też ostatnia azorska atrakcja, którą odwiedziliśmy, bo jutro z samego rana mamy lot do Porto. Jeśli mielibyśmy te 2-3 dni więcej, to na pewno wybralibyśmy się na rejs po oceanie, podczas którego można podziwiać wieloryby i delfiny. Podobno rewelacja. Do kolejnych niezaliczonych atrakcji możemy zaliczyć też Park Terra Nostra. Przepiękny park, obok którego byliśmy tak blisko, ale nie starczyło czasu. Są też inne gorące źródła, bardzo klimatyczne. No i też cała masa przepięknych szlaków trekkingowych zwieńczonych wodospadami i punktami widokowymi. Dla nas azorska wyspa São Miguel to jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich byliśmy. Będziemy chcieli tu wrócić, bo przecież cały archipelag liczy łącznie 9 wysp, więc będzie jeszcze co odkrywać. Azory bywają często porównywane do Madery, która też należy do Portugalii i też jest wyspą wulkaniczną. Na Maderze jeszcze nie byliśmy, ale mamy w planie to zmienić, by przekonać się na własnej skórze, jakie są różnice. Tymczasem tankujemy auto do pełna i przeskakując płynnie do dnia kolejnego, jedziemy zwrócić je do wypożyczalni na lotnisku, by następnie przesiąść się do samolotu. Hyundai i20 spisał się nie najgorzej, choć niekiedy chciałoby się tu prowadzić jakiś mocniejszy, bardziej sportowy samochód lub motocykl najlepiej. Patrzcie tylko, jak wyglądają tutejsze drogi. Ale nie ma co narzekać, przynajmniej nie wyniósł nas dużo. W wypożyczalniach tańsze były już tylko maleństwa takie jak Fiat 500 czy Renault Clio. A, i jeszcze jedno, samochód warto tu rezerwować z wyprzedzeniem, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, bo słyszeliśmy, że deficyt w wypożyczalniach, zwłaszcza tych przystępnych cenowo, to normalka. Opuszczamy te wyjątkowe wyspy, kierując się do Porto, gdzie spędzimy kolejne 3 dni. Jeśli ciekawią Was łączne koszty całego naszego wyjazdu, to za chwilę zrobimy sobie małe podsumowanie, ale najpierw kilka szybkich przebitek z Porto, w którym muzyka towarzyszyła nam na każdym kroku, podczas zwiedzania, podczas jedzenia, trochę mniej podczas jazdy zabytkowymi tramwajami, ale przy zakupach już trochę bardziej. Podczas wieczornych spacerów również. Zwiedziliśmy trochę wąskich, przepięknych uliczek i mimo, że już nie było to zwiedzanie krętymi drogami, to czasem zdarzyło się krętymi schodami. Na naszej drodze nie zabrakło też pawi i kogutów.
Aż nasza podróż dobiegła końca i czas było wracać, a jeśli kogoś ciekawi, czy to wszystko mogło się opłacać, to już bez większego rymowania przejdźmy do podsumowania. Nasz wyjazd składał się łącznie z 9 noclegów. Ceny w Portugalii, tej kontynentalnej jak i na wyspach, myślę, że można uznać za porównywalne do tych w Krakowie. My staraliśmy się wydawać rozsądnie, więc noclegi wybraliśmy takie, które mają w miarę dobrą lokalizację, dobre opinie i nie są drogie. Ale też nie było tak, że cieliśmy koszty za wszelką cenę, jedząc drożdżówki, jak czasami ja na moich solowych mototripach. Korzystaliśmy z restauracji i innych atrakcji. Najdroższy jednorazowy zakup to bilety lotnicze, kupione z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Kolejny wydatek to noclegi i samochód na wyspie, a reszta to jedzenie, bilety na komunikację i inne atrakcje, jakaś taksówka i tym podobne. Łącznie cały nasz portugalski wyjazd kosztował tyle. W przeliczeniu na jedną osobę. Zobaczyliśmy w tym czasie naprawdę dużo, choć na São Miguel chętnie spędzilibyśmy więcej czasu, tak z 2-3 dni dłużej byłoby idealnie. Szkoda, że za pomocą filmów nie można oddać tej cudownej energii bijącej od tej wyspy, nie mówiąc już o zapachach i niezwykłej świeżości powietrzu. Mam nadzieję, że film się podobał, może nieco pomógł przy planowaniu swojej podróży w te miejsca. Jeśli tak, to zostaw proszę łapkę i komentarz, to pomaga docierać filmowi do większej grupy odbiorców i jest też dla mnie najlepszą formą wynagrodzenia za czas poświęcony przy jego montażu. I upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, bo materiałów z ciekawych, krętych dróg jest już tu trochę i będzie ich tylko przybywać. Także do następnego. Na razie!